Przyjazd na doktorat do innego kraju to nie tylko nowe perspektywy czy ekscytacja, ale także wyzwania życiowe, adaptacyjne czy emocjonalne. Wybierając interdyscyplinarną szkołę doktorską Politechniki Łódzkiej, znajdziesz grono osób, które w tych wyzwaniach będą w stanie Cię wesprzeć. Politechnika Łódzka to miejsce przyjazne rozwojowi naukowemu, zawodowemu, czy też znajdowaniu nowych znajomości. Ja nazywam się Maciej Płócienik, a o tym więcej opowiedzą nam doktor habilitowana Edyta Pietrzak, profesor Politechniki Łódzkiej, wykładowczyni, członkini zespołu do spraw Gender Equality Plan, czyli GEP, a także zaangażowana w działania popularyzujące udział kobiet w Science, Technology, Engineering and Mathematics, czyli STEM. Dzień dobry. Dobry. A także dr Joanna Sztorbryn-Giercuszkiewicz, kierowniczka Akademickiej Strefy Wsparcia Politechniki Łódzkiej, dawniej znanej jako Biuro do Spraw Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami, ale także psycholog z wieloletnim doświadczeniem we wspieraniu osób, we wspieraniu środowiska akademickiego i inicjatorka zmian w uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzień dobry. Dzień dobry. Politechnika Łódzka to nie tylko miejsce, w którym rozwijamy się pod względem naukowym czy w naukach ścisłych, ale także rozwój kompetencji miękkich i dobrostanu naszej społeczności. Tak, kształcenie w Politechnice Łódzkiej rozumiemy na trzy sposoby. Po pierwsze, oczywiście chcemy wyposażyć naszych studentów w wiedzę potrzebną do wykonywania przyszłego zawodu i to jest niekwestionowany ważny punkt, ale oprócz tego również te kompetencje miękkie typu zarządzanie czasem, zarządzanie projektami i to, co bardzo ważne dla mnie szczególnie, to także postawy. To znaczy na przykład otwartość na inność, otwartość na potrzeby społeczne, to co bardzo pięknie nazywamy dobrem wspólnym, czyli żebyśmy nie myśleli tylko o sobie, ale o potrzebach społeczności i razem z tym różnorodność czy inkluzyjność. Mamy szeroką ofertę różnego rodzaju zajęć, które oferujemy studentom w ramach właśnie tych poszczególnych obszarów, a oprócz tego różnego rodzaju projekty, w które możemy być zaangażowani, też akcje promocyjne, także sporo takich rzeczy tutaj u nas się dzieje. Czy są to zajęcia wpisane jako jakieś fakultety, jakieś rzeczy dodatkowe, czy są już wpisane również w program zajęć dla doktorantów? Również dla doktorantów. Ja na przykład prowadzę taki przedmiot, który się nazywa Human Rights and Technology i w ramach tego przedmiotu podejmowane są kwestie, które są kwestiami równościowymi, kwestie związane z bezpieczeństwem, z otwartością na potrzeby społeczne jak najbardziej. Oprócz tego realizujemy w ramach ACIU, czyli European Consortium of Innovative Universities, taki obszar badawczy, który się nazywa Citizen Science, czyli nauka obywatelska i zapraszamy do tego obszaru również tak zwanych naukowców obywatelskich, czyli nieprofesjonalnych badaczy, którzy zbierają dane, pomagają nam te dane zanalizować i staramy się dostosować nasze badania naukowe do potrzeb społecznych. Czyli wychodzimy z tej perspektywy oddolnej. Uczymy się tego dopiero tutaj, ale jak najbardziej jest to dla nas istotny obszar. Potencjalny doktorant też prawdopodobnie, kiedy pojawią się jakieś wyzwania, jeżeli są osobami ze szczególnymi potrzebami, będą musiały wiedzieć, gdzie się zwrócić. Więc jakie organizacje w Politechnice Łódzkiej wspierają właśnie takie osoby ze szczególnymi potrzebami? No, takim pierwszym podstawowym miejscem to jest właśnie Akademicka Strefa Wsparcia, jednostka uczelni, która zajmuje się, można powiedzieć, takim bardzo szerokim, kompleksowym wsparciem dla każdego członka społeczności akademickiej, który potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia w kontekście zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego, czyli czy to będzie student, czy doktorant, czy pracownik, zawsze może się do tego dawnego bonu, a obecnie Akademickiej Strefy Wsparcia zgłosić. I tutaj jakby my diagnozujemy te potrzeby i staramy się wyjść im naprzeciw, czyli tak jakby dopasować proces kształcenia i w ogóle całą organizację studiów również w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej, żeby niezależnie od tych wyzwań właśnie zdrowotnych czy jakiejś sytuacji szczególnej, w której się znalazła osoba doktoryzująca się,
miał możliwość dokończenia kształcenia w interdyscyplinarnej szkole doktorskiej. Czyli pierwszym takim punktem jest akademicka strefa wsparcia. Mamy też sieć koordynatorów na każdym wydziale, którzy są takimi miejscami, takimi osobami pierwszego kontaktu i z nimi też można na te tematy rozmawiać. No przede wszystkim trzeba przyjść do nas do budynku A30 na Politechnice Łódzkiej i tam siedzą bardzo miłe osoby, konsultantki studenckie i one pomogą jakby przejść przez cały ten proces jakby rejestracji, bo to nie jest trudne, taki formularz po prostu się wypełnia swoimi podstawowymi danymi i przede wszystkim tutaj jest rozmowa z doktorantem, doktorantką na temat tego, jakiego rodzaju potrzeby ma w związku ze swoim kształceniem w szkole doktorskiej. Tak, bo my się skupiamy na tych potrzebach i na tym, żeby w jakiś sposób tutaj zaspokoić te potrzeby, tak, żeby to kształcenie mogło się odbywać w taki harmonijny sposób. Tak? Także to nie jest żadna skomplikowana procedura. My też mamy możliwość obsługi w języku angielskim, więc też jeżeli ktoś przyjechał z innego kraju do interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej, jak najbardziej może się do nas zgłosić. Obsługujemy też w języku ukraińskim, więc tutaj jakby te możliwości są duże i wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy, niezależnie od tego, czy ma jakąś dokumentację medyczną, czy nie. Tak, oczywiście, jeśli ktoś ma orzeczenie o niepełnosprawności, to tutaj jakby jest troszkę inna procedura formalna związana też jakby z regulacjami prawnymi i takie osoby na przykład mogą dostać zwiększone o 30% stypendium doktoranckie, więc to też jest ważne, żeby to wiedzieć, żeby się do nas zgłosić, bo jakby to jest, tutaj jest to orzeczenie wymagane. Natomiast jeśli chodzi o inne rodzaje wsparcia, my nie potrzebujemy żadnej dokumentacji. Tak naprawdę wystarczy rozmowa z naszym konsultantem studenckim bądź z psychologiem i wtedy jakby dobierany jest ten właściwy rodzaj wsparcia. Też jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju udogodnienia, czy też po prostu możliwość studiowania, jak na przykład asystent, czy są one dodatkowo płatne na Politechnice Łódzkiej, czy są po prostu zapewniane przez akademicką strefę wsparcia? Wszystkie tego rodzaju usługi dodatkowe, typu asystent osoby z niepełnosprawnością, tłumacz języka migowego, są całkowicie bezpłatne dla osób studiujących i doktoryzujących się w Politechnice Łódzkiej. Jeżeli nie mamy środków w danym momencie, zawsze poszukujemy jakichś środków zewnętrznych, natomiast nigdy nie obciążamy tymi kosztami samych doktorantów. Tak? Także tutaj też jakby czy wsparcie psychologiczne, czy nawet wizyta u lekarza psychiatry, którego również jakby mamy w swoim zespole, to są usługi bezpłatne dla naszych doktorantów. Ale oprócz akademickiej strefy wsparcia mamy wcześniej wspomniany Gender Equality Plan, zespół Gender Equality Plan. Czym tak właściwie zajmuje się GEP, na czym polegają jego działania, a także co daje Politechnice Łódzkiej? Gender Equality Plan, czyli plan równości płci. Pierwszy taki plan wszedł w życie w naszej uczelni w 2021 roku w grudniu i to był plan na lata 2022-2024. W tej chwili realizujemy drugi plan na 2025-2027 i to jest taki plan, który wiąże się również z wymaganiami Komisji Europejskiej, ale także koresponduje z logo HR Excellence in Research, które nasza uczelnia również posiada. No i chodzi o to, żeby w tym planie po pierwsze zdiagnozować sytuację dotyczącą równości, która obecnie na uczelni panuje, a także zaplanować różnego rodzaju działania popularyzujące równość, a także procedury i dokumenty, które mogłyby tą równość zapewnić na etapie i wdrażania, i później ewaluowania. I takie dokumenty mamy. Mamy na przykład wewnętrzne polityki antymobbingową i antydyskryminacyjną, które od 2024 roku działają u nas na uczelni. To jest bardzo ważne, że to jest taki dokument, który dotyczy wszystkich, czyli pracowników naukowych, badawczych, dydaktycznych, nie będących nauczycielami akademickimi, doktorantów, o których tutaj mówimy, ale także studentów, czyli patrzymy na uczelnię jako na wspólnotę. No i w tych dokumentach możemy znaleźć wszystkie potrzebne informacje związane z takimi zjawiskami jak dyskryminacja na przykład.
Co oprócz właśnie takich tych jakże ważnych dokumentów wdrożono na rzecz równości płci, na rzecz tego planu do spraw równości płci? Mamy 12 pełnomocników do spraw równości na wszystkich wydziałach i we wszystkich jednostkach. Oprócz tego mamy komisję do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, która również rozwiązuje tego typu problemy. No ale też jesteśmy członkami Akademickiej Sieci Bezpieczeństwa i Rozwoju. Tutaj zwracam się w kierunku Asi, bo również działania prowadzące przez czy BON, czy Akademicką Strefę Wsparcia korespondują w jakiś sposób z działaniami ASBIR-u. W związku z tym staramy się tak systemowo i szeroko do tematu równości, różnorodności podchodzić u nas na uczelni. Właśnie ci pełnomocnicy do spraw równości. Kim są te osoby, jak można je znaleźć i też w jakich sprawach możemy się do nich zgłaszać? To są osoby, które są właściwie taką pierwszą osobą do kontaktu, kiedy coś nas zaniepokoi. Mamy, jak wspomniałam, 12 pełnomocników, pełnomocniczek na każdym wydziale. Na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej, jak znajdziemy taki kafelek HR Excellence in Research i wejdziemy, to znajdziemy później odniesienie do polityk równościowych i kwestii równości na Politechnice. I tam wszyscy pełnomocnicy razem z adresami mailowymi i odniesieniem, afiliacją wydziałową się znajdują. Ja też jestem taką pełnomocniczką, ale doktorant, doktorantka, których cokolwiek zaniepokoi w kwestii dyskryminacji, mobbingu czy jakichś zachowań o charakterze mobbingowym, mogą zgłosić się do dowolnego pełnomocnika, czyli niekoniecznie tego przeznaczonego do wszystkich jednostek uczelnianych spoza konkretnych wydziałów. I przychodzą, no i przede wszystkim tacy pełnomocnicy na początku starają się wysłuchać, czego dotyczy sprawa, czego dotyczy problem, poradzić, powiedzieć, co można w danej sytuacji zrobić. Zapoznają z procedurami, ponieważ żeby sprawa mogła ruszyć dalej, musi być formalne, pisemne zgłoszenie. Nie wszyscy się jednak na takie zgłoszenie decydują, bo to są sprawy, które są dosyć skomplikowane, dosyć też trudne emocjonalnie dla wszystkich zaangażowanych, ale pełnomocnicy są po to, żeby doktoranci, studenci, pracownicy nie byli pozostawieni w trudnych sytuacjach sami, czyli oferujemy jako uczelnia tutaj ścieżkę rozwiązywania tego typu problemów. A w jakie inicjatywy zaangażowana jest Politechnika Łódzka w kontekście antydyskryminacyjnym czy prorównościowym? Wiele różnych inicjatyw. Oprócz tego wspomnianego członkostwa w ASBIR-ze bierzemy udział w takiej inicjatywie Kobiety w STEM, o której Pan wspomniał na początku, która wiąże się z szeregiem warsztatów, szkoleń, staży dla młodych badaczek, dla doktorantek, dla studentek, żeby pokazać im, że one również mogą w tych dyscyplinach nauk ścisłych realizować swoje powołanie i realizować swój potencjał. Cały czas jest tak, że tych kobiet w tych obszarach jest mniej, no ale staramy się te dobre praktyki jak najbardziej pokazywać. My tutaj w Politechnice Łódzkiej mamy piękną ikonę. Ja dzisiaj się ubrałam specjalnie w koszulkę z panią profesor Alicją Dorabialską, jedną z założycielek naszej uczelni i pierwszą w Polsce profesorką uczelni technicznej Politechniki Lwowskiej. Dostała tytuł profesora w 1932 roku. Później powolnie zakładała naszą uczelnię. Była fizykochemiczką, studentką również Marii Skłodowskiej-Curie, więc mamy z czego być dumni, ale takich przykładów jest dużo. Mamy też wystudiowane w Łodzi taki projekt, który jest projektem Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego i w ubiegłym roku pojawiły się w mieście duże billboardy, taka kampania reklamowa z wizerunkami i krótkimi notkami badaczek z różnych łódzkich uczelni, również z naszej. Oprócz tego słynny projekt od 2006 roku realizowany Dziewczyny na Politechniki z Fundacji Perspektywy, tak i również włączamy się tutaj w realizację tego programu. No takim projektem wprawdzie tutaj bardziej na naszym polu, ale przecież jest EKUNI, prawda? Związanym Tak. właśnie z wdrażaniem jakby działań przeciwdziałania Dyskryminacji, inteligencji emocjonalnej. Miałyśmy Tak. przyjemność obie w tym projekcie pracować, gdzie wypracowana była taka gra, którą możemy używać również podczas zajęć z doktorantami, ze studentami, ale również w sytuacjach takich
promujących równość, ale też również w sytuacjach takich jak gdyby potrzeby mówienia o problemie, ale nie do końca wprost, prawda? Bo to nie zawsze jest tak, że od razu musimy podejmować. Bo ta edukacja, prawda, jeśli chodzi o mobbing, dyskryminację, ona jest cały czas też potrzebna i to jest taki sposób właśnie na taką nie wprost Edukowanie. My tych szkoleń potrzebujemy wszyscy, bo ludzie, którzy się zajmują, czyli ci pełnomocnicy, członkowie tego zespołu GEP, to nie są ludzie, którzy mają wieloletnie doświadczenie z kwestiami równościowymi. My się tego uczymy, czyli w momencie, kiedy zaczęliśmy plany równości płci, zaczęliśmy też się uczyć. Te szkolenia są nam jak najbardziej potrzebne. No i to jest również inicjatywa, którą podejmujemy, bo co roku takie szkolenia różnego rodzaju są. Ciągle oczywiście jest ich za mało w stosunku do potrzeb, ale mamy nadzieję, że tutaj będziemy się dalej też w tej sferze rozwijać. Czy gra planszowa, o której przed chwilą było wspomniane, ona jest ogólnodostępna, czy raczej jest rzeczą wewnętrzną? No i czy jest jedynie w języku polskim, czy też jest na przykład dostępna po angielsku? Jest dostępna po angielsku. Jak najbardziej jest też dostępna w kilku jednostkach w tej chwili Politechniki Łódzkiej, między innymi właśnie w akademickiej strefie wsparcia można zagrać w tą grę Ekuni, ale też w innych miejscach na pewno ona się znajduje, także jak najbardziej, jeżeli byłaby potrzeba, to Tak, i ona ma też wersję taką online. Tak. Czyli można spokojnie, wirtualnie również, bo aplikację też stworzyliśmy, więc można też nią grać wirtualnie. A ja jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałaś o tych szkoleniach, że w ogóle jakby kwestia szkoleń, edukowania tutaj w tym obszarze właśnie różnorodności, dostępności, ona jest bardzo istotna. Ona jest istotna dla doktorantów jakby na dwa sposoby, tak? No bo z jednej strony sami mogą być osobami ze szczególnymi potrzebami, a z drugiej strony będą później w przyszłości też pracować być może w zespołach, tak jakby z osobami ze szczególnymi potrzebami, czy to w zespołach badawczych, czy to ze swoimi własnymi studentami. Więc jakby te szkolenia, one są ciągle prowadzone i też to chciałam podkreślić, że nasza kadra, nasi pracownicy są cały czas szkoleni też w obszarze dostępności, zapewniania dostępności edukacji, rozumienia tego, czym jest różnorodność, w jaki sposób pracować z osobami ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnościami określonymi, z osobami w spektrum autyzmu, z osobami, które chorują na depresję, mają zaburzenia lękowe, tak? Czyli jakby z tym wszystkim, z czym dzisiaj jakby w dzisiejszym świecie spotykamy się na co dzień, tak? Więc jakby to nie jest tak, że gdzieś tam tylko działamy na tym polu bezpośredniego wsparcia samych osób potrzebujących, ale też właśnie jakby rozwijamy całą uczelnię w kontekście tego, żeby jakby właśnie to wsparcie było takie kompleksowe, tak jakby z każdej strony. Cieszę się, że to powiedziałaś bardzo, dlatego że chyba też powinniśmy tutaj powiedzieć, że te kwestie związane z równością czy zarządzaniem różnorodnością to jest w tej chwili standard naukowy. I to są rzeczy, z którymi się po prostu nie dyskutuje. W związku z tym wiedza na tym poziomie dla doktorantów jest czymś, co jest jak najbardziej obowiązkowe, wskazane, w ogóle bezdyskusyjne. Tak, też prawda, w wielu wnioskach grantowych wpisuje się, oczywiście. koniecznie trzeba opisać jakby te kwestie, więc tutaj no, musimy po prostu wszyscy jakby działać w tym kierunku. Tak. Czyli szkolenia są dostępne zarówno dla pracowników uczelni, ale też doktoranci czy studenci nawet takie szkolenia mogą odbyć, mogą też się dowiedzieć o tym, jak działać z osobami właśnie ze szczególnymi potrzebami. Jak Tak, najbardziej. tak. Są w newsletterze zwykle ogłoszenia o takich szkoleniach. Trzeba się tylko zgłosić. Ale jest też możliwość, jeżeli są jakieś konkretne sytuacje, które trzeba omówić, no to zawsze jest możliwość zgłoszenia się do akademickiej strefy wsparcia i indywidualnie też konsultujemy różnego rodzaju potrzeby, sytuacje, więc też jakby w ten sposób, zupełnie jakby poza tematem ogólnych szkoleń jest możliwość takiej indywidualnej współpracy. Albo do pełnomocniczki, pełnomocnika lub któregoś z członków GEP-u, tego zespołu GEP. Doktoranci również mają swojego członka w zespole Gender Equality Plan, także jak najbardziej można się bezpośrednio do niego zgłaszać. Z tej rozmowy wynika, że Politechnika Łódzka jest uczelnią stale rozwijającą się pod względem antydyskryminacyjnym czy równościowym, ale jednym z takich aspektów jest także różnorodność. Różnorodność to jest czymś, co musimy na początku uznać, że to jest fakt, bo to jest fakt naszego życia tutaj na uczelni. Oprócz tego musimy to docenić, że to jest potencjał, a nie deficyt.
Tak? Bo my się od siebie możemy wszyscy dzięki temu uczyć i możemy się wzbogacać nawzajem i dopiero później, kiedy uznamy, że to jest i to jest ważne, możemy zarządzać. Także staramy się na wszystkich tych etapach tutaj wypełniać nasze obowiązki jako uczelnia. Zdecydowanie potwierdzam to, co mówisz, dlatego że my jakby w naszej codziennej pracy w ramach Akademickiej Strefy Wsparcia właśnie tą różnorodność widzimy jakby we wszystkich jej pięknych wymiarach, bo mamy i studentów, mamy kilkuset studentów z niepełnosprawnościami w tej chwili na uczelni i mamy studentów z bardzo różnymi problemami zdrowia fizycznego i osoby poruszające się na wózku, i osoby słabowidzące, i osoby niesłyszące, i osoby, które gdzieś tam właśnie są neuroróżnorodne, czyli gdzieś tam z ADHD, ze spektrum autyzmu i widzimy, jak fantastycznie w momencie, kiedy te wszystkie osoby się ze sobą spotykają, a robimy takie spotkania też wspólne, jak to się fantastycznie uzupełnia i jaka z tego wychodzi wartość, tak? Więc my mamy jakby w soczewce właśnie to, o czym ty powiedziałaś. Ale też to jest tak, że my jako na przykład nauczyciele akademicy, my się też dzięki temu kontaktowi na przykład ze studentami z niepełnosprawnościami rozwijamy emocjonalnie też. Oczywiście to wymaga zaangażowania, to wymaga czasu z naszej strony, pochylenia się nad każdym, ale potem to, co dostajemy w takim rozwoju osobistym, indywidualnym, to jest naprawdę bezcenne. Jeżeli chodzi też o sam rozwój, o którym wspominaliśmy, o tym, że się wszyscy od siebie uczymy, jeżeli ktoś zauważyłby jakąś nieprawidłowość czy rzecz, która wymagałaby poprawy, jak może to zgłosić i też w jaki sposób jest przeprowadzona taka procedura ewentualnych popraw, czy też wdrażania jakichś zmian, no bo jednak, tak jak wspomnieliśmy, staramy się działać jak najlepiej jako uczelnia, ale dalej jesteśmy w tym płynni i sami się uczymy. No uczymy się tak jak powiedziałam, od 2022 roku te plany funkcjonują. One są taką krótką perspektywę czasową planowane 2 lat. W związku z tym wszelkie zgłoszone pomysły, czy to do pełnomocniczek, pełnomocników, członków zespołu, mogą być uwzględnione przy okazji tworzenia kolejnego planu. I też staramy się reagować i na potrzeby, ale też robimy takie badania dotyczące diagnozy sytuacji, jaka ona wygląda w tej chwili na uczelni, czyli jakieś takie ilościowe badania, na przykład dotyczące stanowisk zajmowanych przez poszczególne grupy należące do poszczególnych, grup mniejszościowych na przykład, tak? Albo to, co możemy zrobić, czyli nie powiedziałam tutaj jeszcze, nie powiedziałyśmy, że mamy przecież żłobek, przedszkole, Oczywiście, prawda? tak. Również na uczelni, które również było częścią tego pierwszego planu równości płci. Także staramy się tutaj te nowe pomysły i nowe potrzeby w tych kolejnych planach, bo ten plan na tyle to nie jest taki dokument, który jest jakimś dokumentem fikcyjnym, tylko staramy się, żeby te plany były jak najbardziej realistyczne. Więc czasami też nie różnych pomysłów, które są bardzo nowatorskie i bardzo trudne do zrealizowania, nie umieszczamy w tych planach, bo staramy się umieszczać to, co odnosi się do naszych realnych potrzeb i co może być zrealizowane. Także myślę, że to jest tak, że zawsze trzeba mówić, zawsze trzeba przychodzić do tych zespołów, które się tematyką równościową, też bezpieczeństwa zajmują. I też trzeba się przypominać i samemu też działać, bo to jest też tak, że my możemy sami wiele rzeczy zrobić. Czy działania pokroju żłobka czy przedszkola Politechniki Łódzkiej są dostępne przede wszystkim dla pracowników uczelni, czy także na przykład doktoranci również mogą się zgłosić? Tak, doktoranci, studenci, jak najbardziej. Tak. Wszystkie te działania dotyczą całej wspólnoty akademickiej. Ja tutaj chcę też dodać, że doktoranci ze szczególnymi potrzebami w ogóle mają możliwość, a te szczególne potrzeby mogą wynikać na przykład z rodzicielstwa, tak? Bo to nie musi być koniecznie jakiś stan zdrowia, ale też kwestia opieki, czy nad dzieckiem, czy nad jakimś innym członkiem rodziny, że tutaj jakby zawsze podchodzimy do kwestii indywidualnie. Te szczególne potrzeby są rozpoznawane, muszą zostać zgłoszone do dyrekcji interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej i w porozumieniu właśnie z
naszą jednostką, czyli z Akademicką Strefą Wsparcia, gdzieś tam szukamy zawsze jakiegoś indywidualnego rozwiązania, więc jest tutaj też duża elastyczność, tak, żeby właśnie mieć możliwość w momencie, kiedy wystąpi jakaś szczególna sytuacja w życiu, dostosować ten proces kształcenia. Tak? To jest kwestia wypracowania i innej organizacji studiów, troszkę czasami innej organizacji zaliczeń, zmiany formy studiów. Różne są możliwości. Dlatego jeżeli ktoś rzeczywiście ma trudną sytuację w życiu, to też zachęcam do tego, żeby zawsze zgłaszać to i zawsze jakby uczelnia wyjdzie naprzeciw i poszuka jakiegoś pozytywnego rozwiązania. Działania prorównościowe, antydyskryminacyjne, czy godność i szacunek do drugiego człowieka. To są rzeczy, które stale rozwijają się w Politechnice Łódzkiej, o których rozmawialiśmy z doktor habilitowaną Edytą Pietrzak, profesor Politechniki Łódzkiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A także doktor Joanną Sztobryn-Giercuszkiewicz. Również dziękuję. Dziękuję. A Was zapraszam do oglądania następnych odcinków naszego wideo podcastu. The production of the film is financed from the funds of the Polish National Agency for Academic Exchange within the project titled Improve, International Mission to Promote Research and Optimal Values in Education, implemented by Lodz University of Technology as part of the STAIR program, Internationalization of Doctoral Schools, Call 2024.